Tysiące Fiatów zjeżdżało gotowych do transportu. No i nie udało nam się dzisiaj wejść na tor Pista Cinquecento. To jest niemożliwe. Kolejna Giardiniera w zasadzie w ciągu kilku godzin w celu poszukiwania różnych fajnych rzeczy i znalazłem to. Prawdopodobnie jednak 77 rok, a nie 61, więc... Mówią, że niektóre rzeczy mamy zapisane w kodzie DNA. Dla mnie to mechanika, zapach benzyny i turyńska szkoła projektowania. Żeby zrozumieć, skąd się to u mnie wzięło, muszę udać się do źródła. Plan jest prosty. Odnaleźć korzenie mojego Fiata 500 i sprawdzić, czy w Turynie, stolicy włoskiej motoryzacji, wciąż czuć tego ducha. Ty, Lingotto. No nie gadaj. No Lingotto jak nic. Jezu, faktycznie. No i wylądowaliśmy. Jesteśmy w Turynie i oczywiście Turyn przywitał nas zapachem świeżo zmielonej kawy i za chwilę ruszamy na miasto, bo plan, tak naprawdę ten wyjazd to nie jest taki zwykły turystyczny wyjazd, tylko plan mamy taki, żeby odnaleźć DNA mojego Fiata 500 Giardiniera, czyli tak jak na nią mówimy pieszczotliwie nonny. Ale to też nie wszystko, bo być może dzisiaj podjedziemy jeszcze w jedno ciekawe miejsce i odbierzemy sprzęt, czystą mechanikę z lat 60. Bardzo fajna rzecz, o której od dawna myślę i być może teraz uda mi się wreszcie to kupić, więc zobaczycie w tym filmie, co będzie dalej. Przechodząc się po ulicach Turynu, no nie trudno dostrzec, że Turyn jest stolicą Fiata. Zresztą popatrzcie, jakie auta za mną jadą. Tu Punto Grande, tu 500, tam mamy Tipo, tu mamy Punto Evo, ale moje serce i tak skrada Panda pierwszej generacji. To zaprojektowana przez Giorgio Giugiaro. Absolutnie jest hitem, jeśli chodzi o Włochy. Można spotkać ją praktycznie wszędzie. Czy na południu, czy na północy. Oczywiście wjeżdżając do Włoch od strony Austrii, pierwsze co to napotykamy zawsze tego typu pandy, zwłaszcza w wersji 4x4, Quattro per Quattro, no bo one świetnie sobie radziły w terenie. Przypominam, że napęd był przygotowany przez firmę Steyr-Puch, przez austriacką firmę, no ale no jest fantastyczna, no jest cudowna. Jak jej nie lubić? Sì, te le confermi che è di casata. Tutaj popatrzcie, Fiat Seicento to poliftowy, więc pewnie z silnikiem 1.1, ale to pokazuje, że Włosi traktują samochody bardzo utylitarnie. Dla nich jest to po prostu narzędzie i oni używają takich samochodów nadal na co dzień. To znaczy tylko jedno. Dla nich liczy się prostota konstrukcji i no niezawodność. No bo nie oszukujmy się, te samochody mimo tylu lat nadal świetnie sobie radzą. I nie są skorodowane. To jest ciekawe. No i dotarliśmy do jednego z najważniejszych punktów naszej turyńskiej wyprawy. Centro Storico Fiat. To nie jest turystyczne muzeum. O, jedzie garbus. Popatrzcie. No i właśnie, to są sytuacje na żywo. Przyciągamy klasyki. No może nie do końca zawsze musi być to Fiat. Piękny, na starej blaszce, wspaniałe. No.
I tak właśnie jest. Wróćmy do tematu. Centro Storico Fiat to archiwum Fiata, tak naprawdę dusza Fiata. I tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj znajduje się dużo fajnych informacji, które zamierzam zaraz odszukać, zgłębić, a przede wszystkim będziemy szukać czegoś wspólnego, coś co łączy to miejsce z moim garażem w Tychach. To nie jest muzeum, to jest dusza Fiata. Szukamy, idziemy. Jest dobrze, już widzę, że dobrze. No, powiem wam, nie wiem czy widać, ale dostałem dreszcze na rękę. Jasny. Tutaj mamy do czynienia z instalacją pokazującą, w jaki sposób były zgrzewane drzwi. To są drzwi do Fiata Pandy 1, słuchajcie. Tak naprawdę to charakterystyczne przetłoczenie tutaj w kieszeni. No, potem najłatwiej rozpoznać, że jest to właśnie Fiat Panda, ale nie ta tyska. To mam na myśli tą Pandę kwadratową pierwszej generacji. A ten pojazd, słuchajcie, to też jest Fiat 500 i to też jest dziecko Dante Giacozy. Fiat 500 Topolino. Topolino to po włosku myszka i w sumie ten samochód trochę przypomina samochód myszki Miki i myślę, że to mógł być powód, dla którego tą nazwę nadano, czym się po prostu sugerowano. Jest przeurocza, ale jednak wolę naszą 500. Bardziej mi się jednak ten kształt podoba, natomiast cieszę się, że widzimy Topolino, bo to znaczy, że gdzieś tutaj powinniśmy zaraz trafić 500 nowa, 500N, model nowy, nowszy niż ten. The worst they couldn't bring me down, but there's one thing that I want to know if we can get to whenever you can come around. Oh baby, won't you? Oh darling, it's like we got the world in the palm of our hands. Oh baby, won't you? Oh darling. Serce to mi zabiło naprawdę znacznie mocniej, bo tutaj mamy instalację, która pokazuje, jak być może wyglądało kiedyś biuro Dante Giacozy. Dante Giacoza wypuścił kilka modeli spod swojej ręki. Na przebitkach zobaczycie też deski kreślarskie, ale pierwszy ślad mojej nonny, mojego Fiata 500 Giardiniera już mamy znalezione. Otóż na meblach stoi makieta i no, powiem wam szczerze, naprawdę serducho zabiło mi znacznie mocniej i tym bardziej jestem dumny, że trafiłem do serca włoskiej motoryzacji, do miejsca, w którym powstała moja nonna. Know if we can get to whenever you can come around. Oh baby, can you? Oh darling, it's like we got the world in the palm of our hands. Oh baby, won't you? Oh darling, and whatever you fancy is my command. Baby, if tonight is the only time that you can hold me, well let's make plans for two. And baby, we can dance the whole night through. Pierwsze godziny w Turynie i już to wiem, ten duch nie wyparował. Znaleźliśmy na to twarde dowody, od ukrytych w bramach rzadkich modeli po ołtarz włoskiej inżynierii w Centro Storico. Ale to, co widzieliście do tej pory, to zaledwie rozgrzewka i teoria. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się teraz. Zapraszam na kolejny odcinek. Jest i Giardiniera, słuchaj. Okej, ritorno subito. To Lingotto. Lingotto to dawna fabryka Fiata, ale no mamy, słuchajcie, mamy to, udało nam się kupić 77 rok, a nie 61, więc